Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl. Dzisiaj poradnik. Poradnik, jak zacząć i co trzeba mieć na samym początku, żeby zacząć szydełkować. Zaczynajmy. Po pierwsze, szydełko. Szydełka mamy bardzo różne. Od plastikowych po drewniane bądź bambusowe, takie metalowe. Metalowe to są, a to są teflonowe, ale mogą też być takie z rączką. Które wybrać? Jaki rozmiar? Przede wszystkim na samym początku kupujemy jedno szydełko. Nie musimy się od razu plątać w jakieś niesamowite, wielkie zestawy. No nie, a co się okaże, jeżeli to nie jest jednak nasza bajka. I to szydełkowanie jednak nie jest takie fajne, jak nam się wydawało. Dlatego kupujemy jedno szydełko, dobieramy do tego jedną włóczkę. Szydełka mamy różnych rozmiarów. Zobaczcie, tutaj jest 7 mm i jest dość duże. Dla porównania mamy tutaj szydełko ostrości 2 mm. Zobaczcie, widzicie to? Tu jest główka i tu jest główka i każde z nich ma inną wielkość. Tutaj dla porównania mam jeszcze 16 mm, to już jest w ogóle olbrzym. Więc w zależności co chcemy robić, dobieramy odpowiednie szydełko. Oczywiście na początku możemy sobie kupić zwykłe, jeżeli jest nam wygodniej. Wiem, że są tacy, którzy nie potrzebują takich z rączką, chociaż mi się wydaje, że właśnie przy tych super cienkich szydełkach, tak jak tutaj, no to zobaczcie, jeżeli by nie było rączki, te odłożę, jeżeli tu nie byłoby rączki, to szydełko byłoby bardzo cienkie. Tutaj tak na przykład jak takie, albo i cieńsze. Przy grubszym szydełku tak naprawdę już nie musi być rączki. Tak jak tutaj mamy szydełko 6 mm, ono już jest dość grube, szerokie i wygodnie się je trzyma. Oczywiście może też być z rączką. Więc to jest Wasz wybór. W jaki sposób? Oczywiście może też być fantazyjne szydełko, pięknie wykończone albo zrobione ręcznie, bo też takie są. Więc tutaj dobór szydełka jest naprawdę szeroki, w zależności od tego, co jest Wam wygodne. Czego nie polecam? Nie polecam plastikowych szydełek. Dlaczego? Ponieważ wiem, że na samym początku można za mocno naciągać włóczkę albo sznurek, a wtedy takie szydełko łatwo pęka. Więc takie szydełko może będzie wyglądało fajnie, pamiętam, bo sama chciałam na początku mieć fajne szydełko z takimi bąbelkami w środku, nie wiem, czy to dobrze widać. I ono mnie oczarowało, ale szczerze mówiąc nie dzierga się nim fajnie, bo słabo się włóczka na nim ślizga i poza tym boję się, że po prostu mi pęknie, jak za mocno naciągnę. Czego nie boję się, o co nie boję się przy metalowym, bo metalowe jest mocne i nie złamie się. No dobra, może za jakiś czas, ale wątpię. No dobra, szydełka do wyboru, do koloru. Po drugie, włóczka. Włóczka nie mylić z wełną. Wełna nie równa się włóczka. Dlaczego? Ponieważ nie każda włóczka jest z wełny. Mamy tutaj na przykład sznurek bawełniany, mamy tu miękką włóczkę poliestrową, mamy tu t-shirt, też bawełniany, mamy włóczkę, która jest z wiskozą, mamy taką tutaj też sztuczną poliestrową włóczkę oraz mamy włóczkę z połączenia bawełny z akrylem. Co tutaj? Oczywiście mamy także grubą włóczkę, która ma w połączeniu akryl i wełnę i ona już wygląda po prostu inaczej. Oraz mamy tutaj taką grubą włóczkę, która jest z wełny i akrylu, ale są oczywiście także 100% włóczki z wełny, są włóczki z alpak, więc jakby tutaj jest bardzo, bardzo szeroki wybór. Co wybrać? To wszystko zależy, co będziecie chcieli dziergać. Przykładowo sznurek bawełniany albo sznurek poliestrowy nada się do torebek, koszyków, więc jakby tutaj takie ozdobne, dodatkowe rzeczy, można z nich także dziergać wielkie dywany oraz serwetki. T-shirt najczęściej jest wykorzystywany do torebek,
nerek, więc jakby koszyki też można z niego dziergać, więc też dywany również. Włóczki miękkie, czyli takie, które są mega puszyste. Nie polecam ich na sam początek. Dlaczego? Ponieważ po przerobieniu nie widać półsłupków, a to nie jest przyjemne. Tym bardziej w momencie, kiedy się uczymy dopiero szydełkować. Fajne, miękkie, nadające się do pluszaków najczęściej. Tu tak samo, ta włóczka miękka, przyjazna i po prostu urocza, ale tu już kompletnie nic nie widać. Tą włóczkę najlepiej wziąć dopiero po wielu, wielu przerobionych półsłupkach, tak żeby już nie mieć problemu z tym, gdzie on jest i jak on powinien wyglądać, czyli to już nie dla początkujących. Na początek najlepiej gładka włóczka, gładka, czyli taka, która nie ma odstających włosków, ponieważ na takiej włóczce najlepiej wszystko zobaczymy. Czyli taka oraz na samym początku sznurek bawełniany, ponieważ one są gładkie i przy przerabianiu na początku będziemy widzieć, co robimy. Dzięki temu się szybciej nauczymy i będzie przy tym mniej frustracji. Włóczki oczywiście z wełną także na początek, ponieważ one też nie są na tyle puszyste, żeby nie było na nich widać, co robimy, ale one już mogą być do ubrań. Czego nie używamy na ubrania? 100% akrylu. Nigdy, przenigdy. Dlaczego? Ponieważ akryl to plastik i to tak jakbyśmy się ubrali po prostu w worek plastikowy. Najlepiej do ubrań wybieramy włóczki z domieszką naturalnych włókien, czyli z wełną, z alpaką. Może być także wiskoza, choć ona nie jest taka 100% naturalna, ponieważ wiskoza jest pochodna od drewna, ale przechodzi dużo procesów chemicznych po drodze, żeby stać się właśnie włóczką, więc to też jest różnie. Więc tak, na początek gładkie włóczki, do ubrań najlepiej z co najmniej 50% składem naturalnym. Na maskotki tak naprawdę niezależnie od tego, co chcemy, ponieważ maskotek nie zakładamy na siebie. Więc tak naprawdę na sam początek wystarczy nam jedna włóczka i jedno szydełko. Ale jak dobrać szydełko do włóczki albo włóczkę do szydełka? Zazwyczaj na banderolach, czyli na tych papierkach, które są tutaj na włóczkach, jest wszystko napisane. Tutaj na przykład na tej grubej, co prawda są druty, ale jest też szydełko i tu jest napisane, że szydełko, mam nadzieję, że ta ostrość tutaj łapie, o, pięknie, szydełko 5,5 mm, 5 do 5,5, czyli takie średniej wielkości, nie malutkie, zresztą to widać po grubości naszej przędzy. Tutaj też jest banderola i też tutaj mamy wszystko, zobaczcie, określone. No, ostrości łap mi tutaj. Tutaj mamy napisane, że szydełko 3 mm, druty też 3,5, więc tak naprawdę zazwyczaj jak nie ma gdzieś szydełka, to patrzymy na rozmiar drutów i zazwyczaj jest to podobna wielkość. Co jeśli bierzemy sznurek, a tam nie ma wielkości, albo włóczkę i nie ma na niej wielkości? Wtedy jest fajny sposób na sprawdzenie tego. Bierzemy szydełko, patrzymy, no tutaj będzie dość grube. Ja biorę 7 na przykład do sprawdzenia i wezmę także 6. I sprawdzamy. Bierzemy sobie taki sznurek, bądź taką włóczkę i patrzymy. Bierzemy sobie tutaj i podkładamy pod główkę szydełka. Zobaczcie, wchodzi idealnie. Po prostu perfekcyjnie jest pod tym haczykiem. Czyli ten sznurek można przerabiać szydełkiem 6 mm. A co jeżeli się okaże, że jest nie pasuje? Zaraz wam pokażę tutaj przykład szybciutko. Hop. I teraz tak. Bierzemy tutaj sobie, no i podkładamy. Widać, jest ok. 7, ale zobaczcie, zahaczyło mi jedną nitkę, czyli już mogło być większe, czyli lepiej użyć tutaj 7. Ona ładniej się tutaj układa pod spodem, a przykładem za małego szydełka weźmy za małe. No to za małe, no to już widać, że główka po prostu nam, zobaczcie, ona nawet nie złączyła się, tylko już przeszła pomiędzy włókna, czyli już się nam wbiła troszkę, a jeżeli się wbija pomiędzy włókna, to znaczy, że jest za małe. Hop, tutaj też będzie widać, malutkie szydełko ostrości. Malutkie szydełko, widać, że
No nie, no łapie nam pojedyncze nitki, tak? W drugą stronę, jeżeli mamy cienką włóczkę, to tak samo oczywiście bierzemy i sprawdzamy. No, wszystkie włóczki z tyłu ściągają mi ostrość. Zobaczcie, hop, jest perfekto. A tutaj biorę i jest, no sporo wystaje, czyli to szydełko jest za duże. Oczywiście są projekty, gdzie używamy większego szydełka. Wtedy jak najbardziej bierzemy większe szydełko, dzięki temu przestrzenie się robią większe i możemy na przykład stworzyć taki leciutki sweterek, czyli wtedy specjalnie bierzemy większe szydełko, żeby te przestrzenie między półsłupkami były po prostu większe. Podstawy za nami, a więc dodatkowe rzeczy. Oczywiście nożyczki są też taką jakby podstawą, ale nie trzeba mieć specjalistycznych nożyczek. Można mieć zwykłe nożyczki, nawet kuchenne. One przetną przecież nam włóczkę, prawda? Okej, więc co w dodatkowych rzeczach, które ułatwią nam pracę? Przede wszystkim ostre nożyczki. Mogą być także takie szczypce specjalne, ja takich nie posiadam, ale tutaj specjalnie znalazłam zdjęcie. One to są takie specjalne do cięcia, narzędzie to jest, tu też jest nazwa, bo też nie pamiętam, musicie mi to wybaczyć. Okej, więc tak, nożyczki, znaczniki. I teraz znaczniki występują naprawdę w różnych kształtach. Ja mam tutaj takie podstawowe, czyli agrafki oraz ślimaki. Do czego? Do zaznaczania przykładowo ostatniego oczka w rzędzie, bo nie zawsze jest ono widoczne. Do zaznaczania miejsca, w którym na przykład trzeba zmienić ściek. Do zaznaczania, gdzie na przykład zawsze trzeba dodać oczka, więc jakby one nam zaznaczają bardzo ważne miejsca na danej robótce. Ułatwiają nam dzięki temu pracę, nie musimy za każdym razem pamiętać, w którym miejscu trzeba dodać, trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej. Igły. Igły też mamy bardzo, bardzo różne, ale przede wszystkim przy dzierganiu możemy, a raczej najlepiej, żebyśmy mieli igły tępe. Igły do wełny, bądź właśnie takie igły po prostu zakończone na okrągło, takie, które nie pohaczą nam palców, a dzięki temu, że są okrągłe, wejdą pomiędzy półsłupki, słupki i tak dalej, a nie pomiędzy włókna danej włóczki, czyli ułatwią nam pracę i nie wejdą tam, gdzie nie powinny. Z dodatkowych rzeczy przy robieniu maskotek używamy przykładowo bezpieczne noski. Ja przyznaję, że ja dość rzadko używam akurat bezpieczne noski, ale bezpieczne noski tak samo działają dokładnie jak bezpieczne oczy. I tutaj przykładowo mam oczy rozmiar aż 18 mm i dla porównania malutkie o rozmiarze 8 mm. Widzicie tę różnicę? No niesamowita różnica, więc można zrobić maskotki w zależności od wielkości. Naprawdę różne są oczy. Są też oczy z tęczówkami. Ja mam akurat takie najzwyklejsze, czarne, zawsze z bezpiecznym zamknięciem. Zobaczcie, one nie są guzikami, więc ich się nie przyszywa. Co się robi? Je się, ostrości. Je się specjalnie zamontowuje. Montuje się je na maskotkach w taki sposób, że tą bezpieczną końcówkę zakładamy wciskając, dzięki temu te ząbki przeskakują i nie może ona się wycofać, bo już jest blokowana. Jak nie wiecie, jak to wygląda, wejdźcie na przykładowy mój tutorial, tam zawsze pokazuję, jeżeli używam, to zawsze pokazuję, jak montuję takie właśnie bezpieczne oczy. Zostając przy maskotkach, czego nie może nam zabraknąć? Oczywiście wypełnienia, czyli naszej chmurki, kulki silikonowej. Nigdy, przenigdy do maskotek nie używamy czego? Nie używamy waty ani posiekanych gąbek. Dlaczego? Ponieważ wata siąknie wodę i nie wraca do swojego kształtu. Kulka silikonowa po
zmoczeniu bądź zgnieceniu wraca po puszczeniu do swojego kształtu. Tak samo nie chłonie wody, więc dzięki temu, że ona nie chłonie tej wody, to nie zmienia swojego kształtu. Dodatkowo nie uczula, czyli alergicy bez problemu mogą korzystać z takich maskotek i nic im się nie stanie. Nie kruszy się, czyli nie będzie nam próbowała wypaść pomiędzy półsłupkami, gdzie będzie ciut większa przestrzeń. Ona raczej będzie wychodziła jak taka wata, ale nie wykruszy się. Więc to jest bardzo bezpieczne. Gdzie ją kupicie? W wypełnieniach do poduszek. Tak, dlaczego w wypełnieniach do poduszek? Bo często w sklepach z wyposażeniem do domu, właśnie w tych wypełnieniach do poduszek takich ozdobnych, jest w środku kulka silikonowa. Na metce możecie przeczytać, że jest to kulka bądź rurka silikonowa i to jest dokładnie to samo. Ale gdzie przede wszystkim? W pasmanteriach. W pasmanteriach właśnie jako kulka silikonowa bądź jako wypełnienie do maskotek. Wiem, że pojawiają się także często w Teddy albo w Action, ale ogólnie szczerze jakość tego wypełnienia nie jest tak dobra, ona jest troszkę inna, to jest jakiś poliester, nie jest dokładnie taką 100% kulką silikonową jak ta. Zobaczcie, ona składa się z takich malutkich granulków, wygląda jak chmureczka. Okej. To co? Mam nadzieję, że pokazałam wszystko na sam początek. Jeżeli macie pytania konkretnie, piszcie oczywiście je w komentarzach. Dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrała jeszcze jakiś inny, podobny film z poradnikiem, coś, gdzie, co Was nurtuje, jakieś pytania, będę odpowiadała, a jeżeli będzie trzeba, to oczywiście nagram o tym filmik, więc pytania w komentarzach oraz na social mediach, czyli Instagram, Facebook oraz TikTok. I co? Mam nadzieję, że rozgościcie się na tym kanale, bo jest tu mnóstwo poradników i tutoriali, a tutaj teraz przedstawiam pozostałe filmiki, czyli półsłupek, słupek, jak zacząć, łańcuszek, więc rozgośćcie się i zacznijcie dziergać. Do następnego. Pa!